Cześć, witam Was Frabi i Borg. Retrogralnia. Witajcie w Wrocławskim Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, gdzie będziemy dzisiaj grać na Atari 2600. Jej! Borg się ucieszył. Moja ulubiona konsola w końcu. Borga sentymentalna konsola, bo Twoja pierwsza, tak? W formie Rambo. Moje Rambo, pierwsze ukochane. Moja, jak już parę razy wspominałem, będzie to druga konsola, zaraz po PlayStation 3, ale pierwsza konsola retro. Tak? No to dobrze zacząłeś w sumie. Tak. No nie, ale na szczęście najpierw był Commodore i Amiga, żeby No nie to- odstraszyć. No to cię Ale mogłeś już- trochę przestraszyć. No, ale potem. już chyba kiedyś wspominałem, tak, że Atari było dla mnie o tyle ciekawe i jednak takie trochę nawet formujące, jeśli chodzi o retro, że no jak wiadomo, że pierwsze wejście w retro to był sentyment, tak, czyli ten ukochany Commodorek i ta Amiga, którą zawsze chciałem mieć i nigdy nie miałem. Ale Atari było taką podróżą, jakby takim Indiana Jonesem wchodzącym do grobowca, ponieważ było tak inne. Szczególnie, że moim pierwszym kartridżem był 32 w jednym. No to rzeczywiście opisanie tej przygody jako Indiana Jones wchodzący do grobowca to jest... Więc oczywiście gry były żałosne, szczególnie też 32, No. ale jednak no, było to takie właśnie doświadczenie czegoś zupełnie innego, z czego też się nigdy nie dotknąłem dzieciństwem, bo Rambo pamiętam, że widziałem tylko w sklepie. Nikt ze znajomych nie miał, Ty nie sobie miał Rambo. wyobraź, że te 32 w jednym to był ten selling cartridge tej konsoli, 2600 Junior. To po prostu masakra. Nie wiem, czy selling, nie, bo Junior był już, Ale Junior był tym tanim, był to Tak, taniowym. ale dodawali właśnie do Juniora, dodawali ten 32 w jednym w Europie, więc kupowałeś sobie konsolę groza. i dostawałeś groza cartridge. Tak. Takie są przecież piękne gry. No, ale nie wiem, czy z tego powodu, że akurat Atari było tą konsolą, no trochę u mnie w retro. Mam do niego sentyment jako retro. Do prawdziwego sentyment. pierwszego retro. Tak. Już tyle lat się bawimy w retro, że można mieć sentyment do swoich pierwszych sprzętów retro, że doceniam tą konsolę, mimo że że grafika szczególnie robi wrażenie paskudne. To zależy od gry. No, ale ogólnie no, nie ma co mówić, że grafika, no dobra, kolorystycznie zaskakuje, tak? Bo jak się uczyłem programować, no dopiero się dziwiłem, że chyba jest 256 kolorów. Ale rozdzielczość, no sorry. Natomiast dzisiaj podamy tę konsolę na prawdziwej próbie, bo będziemy grać w gry, które znam. Będziemy dzisiaj grać w gry, które znam dobrze i które lubię, ale które na pewno nie polubiłem ich na Atari 2600, a w większości nawet nigdy więcej na Atari 2600 nie grałem. Tak? Czyli głównie gry, które pamiętam z dzieciństwa z Commodorka i lubię do dzisiaj, ewentualnie które później odnalazłem na Atari komputerowym czy innych platformach. No i spróbujemy ocenić, czy dobra gra nie zostanie zniszczona poprzez słaby sprzęt. Czy dobra gra na każdym systemie się broni? Tak. No to co? Zaczniemy. Aha. Od czego zaczniemy? Co? No zaczniemy od zdecydowanie jednej z moich ulubionych gier, powiedzmy z wczesnego etapu Commodore u mnie, czyli Dig Duga. To faktycznie potwierdzam, jest gra, którą zawsze na wszystkich konsolach, grach, komputerach próbujesz odpalić. Tak, ekran tytułowy w ogóle jest, więc to już jak na Atari to chyba dużo, nawet z tekstem i właśnie pokazaniem możliwości kolorystycznych. No cóż, pierwsze wrażenie. Dźwięk. No spoko. Grafika nie do końca, te pasy zupełnie mi nie leżą, tak? Wszędzie było Mi się wydaje, że jak na Atari 2600 to jest tutaj grafika bardzo dobra. No ja porównuję z Commodorkiem, ale tak, ale jak się przyzwyczaję do tych pasów, no to mamy tu w zasadzie gameplayowo. Normalny dig dug. Tak, nie widzę tu odstępstw. Widać tu fajnie, ucieka ostatnia postać. Widać fajne skalowanie sprite'ów, jak się pompuje. W ogóle nie wiem, Dig Dug to ja nie wiem, czemu nie jest wyklęty jako najbrutalniejsza gra w historii. No w ilu grach pompujesz aż do pęknięcia przeciwników. Jezus Maria, jakiś koleś pewnie napisał, co żaby pompował. No pewnie był tak. młody. Nawet kiedyś próbowałem znaleźć, czy to jest jakaś legenda, sens za tym, te stworki, czy tu jest jakaś logika, ale chyba nie ma po prostu. Za dużo różnych środków. No dobra, i co można powiedzieć? No graficznie jest to, jak to często na Atari, pewne schematyczne elementy typu chyba były głazy, tak? Są kwadracikami, życia są kwadracikami. A głazy spadają? Tak. Nie wiem, czy to już zadziała, czy trzeba jeszcze niżej? Zadziała. Tak samo było też. Ajajaj! Na Commodorku, że dało się lekką jakby cienką powierzchnię przerwać głazem. Ciekawe, czy da się też
A nie. Nie da się. No ale widać, że gra jest naprawdę no, prawdziwym, to jest kamień. prawdziwym Spróbuj, Seborg. odpowiednikiem. Ogólnie no, grałem to już dłużej też na Atari, żeby poznać i nie znalazłem w sumie dziury w całym, tak? Jak się przyzwyczai do tej innej sposobu generacji ziemi, no to w zasadzie nie ma tu żadnych ustępstw. No to graficznie Nie, zrobili, nie ma. ścieli to co musieli, ale nie boli. Jeszcze dobrze pamiętam. Jest dalszy- muzyka, i grafika, Tak. i gameplay jest taki, jaki powinien być. No ludziki nie są może super najpiękniejsze, ale jak na Atari 2600, Dźwięk no nie był bogaty, ale jest prawie taki sam jak na Commodorku. No i Atari też, bo... oj, joystick mi tutaj A, joystick, tak. Nowiutki joystick sam zamawiałeś. mięciutki, ale bardzo mięciutki. Tutaj trzeba delikatnie się tu z nim obchodzić. Nie wiem, czy będziesz się chciał tam długo grać, ale jak dobrze pamiętam, na dalszych etapach też przeciwnicy chowają we dwóch w jednym miejscu. A już nie Powinien tu dogonisz. iść. Ja nie dogonię. A, bo tutaj zgłupiał trochę zamiast spierdzielać. O, No, zmieniają się kolorystyka kolory, się tak, zmieniła. tego nie Bardzo pamiętałem. ciekawie. No i zobacz, te kolory. Nawet wygląda to Ej, spoko. no Wojtek, to jest jedna z bardziej graficznie rozbudowanych gier na Atari 2600, jakie kiedykolwiek grałem. Nie, no bo mówię, tylko przez porównanie można narzekać, ale nawet jak się już ma porównanie, chwilę pograć się zapomina o wyglądzie. Jestem za. Wszystko jest zachowane. A wiesz, że nigdy nie grałem w Dig Daga na Atari? Tak, obie, już masz dwóch w jednym, co od razu Ajajajaj. typowe utrudnienie. No dobrze, no czyli Dig Dag naprawdę Jesteśmy Znak- na tak. retrograniowy znak jakości. Teraz jedziemy z grą, której chyba nie mogło się nie udać, bo jest w sumie to arkadowy hit Atari, czyli Centipede, które zresztą możecie w naszym wrocławskim muzeum zagrać na automacie, jeśli byście Nawet na chcieli, tym, na trackballu. na trackballu. Tak, chyba nawet, nie wiem czy jest wersja na trackball, ale chyba na Atari komputerowe, bo tam Komputerowe jest jest ten trackball. Nie wiem, czy nie było haka, tutaj muszę poszukać sobie, bo ten trackball leży odłogiem. Ale tak. Ty chyba wybierasz specjalnie dobre gry, żeby było logo, żeby Atari dobrze To wypadło. akurat przypadek z tym logo. Natomiast, no oczywiście tą grę znamy, bo nawet muzeum czasem chodzi na Rambo. Natomiast co chciałem powiedzieć, że to jest jedna z tych gier, których nie doceniłbym, gdyby nie to, chyba już mówiłem tą historię, ale no cóż, będę się powtarzać. Miałem taki okres kupowania oryginałów na Commodorka, jak było to jeszcze ekstrawagancja i rzadkość. No i tak było, że jak kupiłem grę w oryginale, no to już ją porządnie ogrywałem i radziłem sobie z początkowym odrzuceniem. To jest, ten mechanizm działa nawet do dzisiejszych czasów. Gdy, tak, gry, które się kupiło na promocji albo za pół darmo, to się w nie nie gra, a jak się wydało... I wspomniałem chyba też o tym, że wiele gier konwersji arkadowych właśnie nie poznałem w czasach oryginalnego grania na Commodorku, bo mnie odrzucały na początku, tak? No bo były dużo gorsze od mojego benchmarku, którym była Giana Sisters, tak? No i porównywalne gry, a nie miałem backgroundu z włosów drzymały no i grania w gry automatowe, więc Centipede bardzo możliwe, że mi nawet jak na jakiejś kasecie miałem, minęłem, skasowałem i tyle. Natomiast jak już kupiłem cartridge oryginalny na Atari, to musiałem pograć, no i się wciągnąłem, tak? Więc zobaczmy, czy podobne wrażenie dostaniemy na Atari. No cóż, pierwsze wrażenie znowu jest, nie wiem, czy można mówić o grafice, czy tyle, no problem w tym, że nie ma grzybków, tak? Trochę. Trochę ściszę. No ale... Zrobili to dosyć brutalną. Wow. Nie aż tak, panie, bo nie słyszymy nic. No, zrobili dosyć brutalne obcięcie grafiki, kasując grzybki. Kasując chyba też mechanikę przy okazji jedną, chociaż nie do końca. Ale zamiast grzybków są kwadraty. Kwadraty, tak? ale te grzybki się częściowo Odnawiały. czyli częściowo zestrzeliwało i później się odnawiały. I nie wiem, czy tutaj mechanika jest, czy jej nie ma. No ale oprócz tego, że wszystko wygląda kwadratowo, Tak. Jeśli chodzi o grzybki, w pierwszej chwili można pomyśleć, czemu przecież przeciwnicy są, te elementy stonogi wyglądają lepiej, natomiast ja nawet gdzieś czytałem o tym, że tam, po tym jak się już poznało trochę architekturę tego sprzętu, to się rozumie, że grzybki są robione elementami tła, tak? A elementy tła mają konkretną bardzo tą- niską tak, rozdzielczość, tak, prawda? tak. No bo nie dało się wyświetlić tylu sprite'ów naraz i tak już widać, że mruganie wchodzi w grę.
No bo generalnie sprite'y masz się dwa, co nie w Atari. Tak, tylko więc na teraz- całej więc- wysokości, no, więc więc tutaj no- kombinują, tak czy owak. Tak, więc technicznie nie mieli raczej szansy, chyba że to byłoby po prostu jeden wielki interlace, zrobić tego inaczej, więc no, decyzja uzasadniona. Natomiast gameplay jest dobry, no. Biorąc pod uwagę, że w Atari 2600 są dwa sprite'y i piłka, to tutaj Tak. ilość tych Jak się te segmenty rozdzielają, segmentów to już rozdzielają. robi niezłą. Są pająki, też jest wysokość strzelania pająka decyduje o Kurka, liczbie bo- punktów. Możesz trzymać cały czas. A, mogę. Autofire jest też budowany. Były też te inne elementy spadające, nie wiem, czy to za robactwo było. Nawet jedynie kwestia grzybku została porzucona, więc znowu Zagapiłem się. graficznie, no i statek jest znowu kwadratem. Bo też jest elementem tła. Nie, on jest chyba tym, on jest raczej sprite'em, bo Ciężko stwierdzić. wchodzi co piksel. Tak, ma chyba ten sam kolor, to... Ma ten sam kolor? No tak, Nie? no ciekawe to Aj, byłoby. zabiło mnie znowu. No, ale tak czy owak jest to dosyć wierna konwersja, jeśli chodzi o przynajmniej nie może wygląd, ale Gameplay. gameplay. Tak. Elementy stonogi się odbijają od tego, ładnie się dzielą. Wszystko jest jak O, powinno są być. też te takie chyba skorpiony. Oj, znowu z tej strony uciekł. Były też te robactwa spadające z góry. Nie, jest to jakieś odnawianie. Coś tu jest, tylko że może wizualnie Może to nie mniej widać, tego, ale- może nie widzimy ale tego. to kontur chyba nalicza. Fajny numer był, ciekawe czy trzeba powtórzyć, że jak już było ostatnie życie, traciło ostatnie życie, już była pełna śmierć, a odnawianie grzybków naliczyło punkty, które dawały, Życie? przekraczały życie, tak, to się zdarzało. Ale, No ciągle ale w nie ten, tutaj. ten pająk tak kurde skokowo chodzi. No pająka tak, trzeba też tutaj, jest kwestia ryzykanstwa, czy chcesz tak. ryzykować z daleka go, czy na dużo punktów z bliska. Centipede to w ogóle chyba, nie wiem, czy z perspektywy czasu, bo nie wiedział z takich gier prostych, arkadowych, w sensie jednoekranowych, No. na punkty, to nie wiem, czy nie jest najlepszy. No dobra, może Bintek się obrazi, No. ale nie wiem, czy na dłuższą metę mnie najbardziej... Kurde, to jest najgorzej, jak się tutaj tak. jak się przegapi. A! Takie jest esencja arkadowego doświadczenia po prostu, moim No zdaniem. teraz to już raczej tego nie złapię. To się już gubię. Chyba już nie, ale Ach. tańcujesz. Nie było. No to co? No było bardzo dobrze, prawda? Znowu bardzo dobrze. Druga gra na Atari, znowu bardzo dobrze. Poszukajmy czegoś, czy jest coś trudniejszego. Znowu tutaj grywam wtórny sentyment, bo to była druga po 32 w jednym gra moja na Atari 2600. No i tutaj już dużo... gra, którą dobrze pamiętam na Commodorku właśnie była jednych z tych arkadowych produkcji odrzuconych, chociaż zagrałem i stwierdziłem, że nie wygląda jak Mario Bros, które znałem, bo wtedy to były te czasy, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że wtedy Super grałem Mario Super to nie Mario to Bros, Mario. które była hakiem Giany, która była klonem Mario. Ale to już opowiadaliśmy Nie na o tym pewno, nie Mario musimy chodziło. tego. Dawaj, Borg. Wii! O Jezus Maria, jestem zielony? Dobra, jestem zielony. Jesteś Luigi. Nie wiem, czy wtedy już się nazywało to Luigi? Mogło się już nazywać. Aj, Czy w ogóle, nie, no Mario się nazywało. Tak, no musiało być Bros, bo to jest Mario Ej. Bros. spaprałem. Tu trzeba się przyzwyczaić do skoków, tak? To nie jest No, tak jak, takie jak trochę w są- platformówce, tylko... Trzeba je, E, trzeba z rozpędu tak, zrobić. trzeba skakać z rozpędu. Można sobie przeszkadzać, jak widać, ale nie ma jakby oficjalnej mechaniki utrudniania życia. Jak nas żółw zabije. A, jak ty go zabiłeś? Środkowy, Środkowy, wszystkie ten te. POW, Tak, to tak, tutaj tak, gdy, tak, właśnie tak, tutaj tak, cięcie graficzne jest ten POW tutaj, POW, którego nie widać. No kurde, żeby trafić w tym cholernikiem tutaj. Aj, opaliłeś A, go ponownie. A myślałem, że go zabiłem. Nie, Aha, bo no, go trzeba było na od niego razu. lać, Trzeba zapomniałem, dobić. faktycznie. Tak. No i znowu, aha, to monetka, to kolorowa ta monetka. Aj, zapomniałem, że to mnie zabija. Tak, więc widać, że monetki są mocno downgrade'owane. Nie POW, ale Udało się złapać żółwia. jest migotanie sprite'u. To jest monetka, tak? To tak. A to A, nie. goni mi morderca. Na początku myślałem, że mechanika jest inna, że jak żółw mruga, to znaczy, że zaraz Się zamieni? Się Też tak mi się uruchomi. wydaje moralnie, że on Tak, jest... no a to jest tylko element migotania sprite'ów, tak? Czyli A. zwiększania ilości sprite'ów przypadkowych. A! Noż. Natomiast teraz spróbujmy przejść prawie. trochę dalej, albo może ja spróbuję przejść trochę dalej. Ja już prawie się ten... O Jezus Maria! Dogoniło mnie.
Chodź, bonusa wezmę. Ajajaj. Ale słabość. Zostawiliśmy. Czekaj, czemu to masz tyle żyć? A ja nie sobie. No nie wiem. A nie, to są. Dobra, jest level. A Tak. to jest od... Levele bonusowe są. To już myślę, przeszkadzamy. Łatwiej jest samodzielnie to zrobić. Noż. Ten element skoku jest Tak. No nie, no trzeba wyczuć. trudno, Jest to inaczej. trudno wyczuwalny. Uwaga. A! No tak, mogłem... Mamy teraz już to 2 razy trzeba, tak? I drugim przyspiesza, więc jest zachowana ta mechanika. Generalnie znowu jest to kolejny przykład. Mechaniki udało się w ogóle nie ściąć. Są wszystkie rodzaje przeciwników, jeśli dobrze pamiętam. Później jeszcze takie muchy skaczące, takie jakby buteleczki, nie wiem. Ajajaj. Oj, chyba Jestem dostałeś sam? Nie, martwy. ja dostałem sam. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Mario Bros. Bez No super. ta gra no nie jest. A że sama gra mówię, mi się spodobała i jest moim zdaniem fajna na dwóch, ale trzeba powalczyć z tym innością mechaniki od typowych platformerów późniejszych, co Tak, wtedy jeszcze nie do końca wiedzieli, jak ma platformówka Tak, wygląda. tak, Dopiero no to się jest- przy Super Mario Bros. Dowiedzieli i od tego momentu wszyscy kopiują ten sam schemat platformówki. dokładnie, no tu się nie skacze na głowę. A tak przypomnę na ostatniej imprezie, tak, którą robiliśmy, CD Action. Expo właśnie byłem już w szoku, jak musiałem kogoś grającemu tłumaczyć mechanikę skakania na głowę. Na głowę Naprawdę już przeciwnika, są, tak. są tacy już niewychowani na tych. Znaczy no nawet, no dobra, no wiadomo, że No ale nie, na Switcha wychodzą przecież, kurczę, Maria. no tak, ale nie każdy w nie gra. No nie każdy. To nie jest typowe, nie każdy gra na Switchu przecież. No dobra, to co? Chyba trzeba pójść w brutalność w takim razie, tak? Jak już zapowiedziałeś. Najlepszy Pac-Man ever. Chyba się okaże, że nie zadziała tutaj. Gra, która podobnież była jednym z tych przyczynków do upadku Atari. Bullshit. Niektórzy mówią, że E.T., ale podobnież Pac-Man chyba nawet był bardziej. A to Borg, ty w to gorczyństwo graj. Tak, proszę nie regulować radioodbiorników. Ta gra tak naprawdę wygląda. To nic nie jest popsute. Tutaj nic nie jest popsute. Jeszcze dopóki te duszki są... Tak, no i porównajcie, no. Nie wiem, czy deweloper coś stwierdził. No, migotanie sprite'ów jest nieodłączną rzeczą tej konsoli, Ale to jest po prostu przesada. ale widzieliście, ile sprite'ów Tutaj- było w tym w Centipedzie. Było ich dużo. A tutaj tych sprite'ów jest dużo mniej. W ogóle nie wiem, kiedy one są zjadalne, bo kompletnie nie widzę różnicy w kolorze, No, a jeszcze bo mi w oczach się mieni. grali sobie na czarno-białym ekranie, jak pewnie wielu wtedy. Dalej, Wojtek, przełącz na CB, na konsoli przełącznik. Za czym co Na jest co? stanie? Przełącznik konsoli na czarno-biały. Nic. Nic nie dzieje się? Większość gier chyba tego nie wspierała. Nie ma. Ale część była taka, że się przełączało na czarno-białe te. No to jest software'owo A! używane, a nie sprzętowo. Tak, tak, to jest software'owo. Wszystkie guziki na Atari 2600 są software'owymi guzikami. Nawet guzik reset. A no tak, bo to... Są nawet takie gry, znam tylko jedną, jakiś tam symulator lądowania na Księżycu, która używa wszystkich 6 przycisków jako przycisków do sterowania w grze. No popatrz. Więc można nią tylko zagrać na tym takim, wiesz, oryginalnym Czemu? pierwszym VCS-ie, tym, który miał 6 Ale? 6 przycisków z przodu. Ale... Czekaj, 6 przycisków. No bo większość ma, zobacz, No nie, masz no. 4 przyciski z przodu i po 2 z No ale tyłu. przełączniki są z tyłu przyniesione po prostu. Tak, no to mógłbyś rzeczywiście je przełączać z tyłu, ale to by się niewygodnie grało. No tak, tak. Swoją byłoby. drogą, O, już prawie. no nie wiem, ale nie sądzę, żeby mi się udało, bo one już dostały jakieś psychozy maniakalno-depresyjnej A nie, tam związanej. jeszcze jednego masz. No tak, właśnie nawet ciężko odróżnić elementy labiryntu. Ja nic nie widzę, po prostu dostaję Brawo. takiego, już mi oczy bolą. Tak, no. A, Znaczy znowu trzeba powiedzieć, że gameplayowo to jest Pac-Man. No, ciężko Pac-Mana zmodyfikować, nie ma tu, jest to normalny Pac-Man. Natomiast no, coś tutaj nie zagrało. I nawet jak na ograniczone możliwości konsoli, to jest ktoś się tu nie tragedia postarał. jakaś. Nie wiem, czy to migotanie, kolory. Masz jakiegoś lepszego Pac-Mana? No tak, a najbardziej właśnie bolesne. No, oczywiście, krach gier to raczej było złożone i podejrzewam, że ani Pac-Man, ani E.T. samo nie sobie nie wszystko, ale ale pewno były kamyczkami, a być może Tak, nawet tak. kamykami, które Lawiny przybliżyły przelanie roztaczały. się tego. Najbardziej bolesne jest to, że to nie wynika ze słabości konsoli. Mam nadzieję, że to nam się uda. nie to.
działa. Tak, no to teraz ja zagram sobie w Miss Pac-Man. No i proszę spojrzeć na tą różnicę. Tak, no. Nie dość, że kurde Miss Pac-Man ma czapeczkę, czy tam koczek, bo to jest kartkę, bo to jest pani Pac-Man. A duszki mają kolory. Duszki no jest mają mi... kolory i O, no jaka zmiana. Jest migotanie sprite'ów oczywiście, ale w prawie ilości, prawie niewidoczne. Tak, w ilości normalnej. No dobra, kropki nie są kropkami, no ale no, tak, naprawdę. Kropki są elementami tła, bo są tłem. O, Kurde, ale no. to jest element chyba Miss Pac-Mana, tak? Różnica, tak. Że uciekają te bonusy. I uciekają. Kurde, animowany bonus był. Nie no i nie dało się tak od razu zrobić. Oczka spierdzielają. No dało się, ale nie wyszło, no. A to była konwersja jednej z najbardziej znanych gier arcade'owych w tamtych czasów. Już Pac-Man to był chyba jeden z największych hitów No arcade'owych. tak, jeszcze E.T. można bronić, że ta gra miała być ambitna Tak, po prostu. że ambitno. No i został, dobra, za mało czasu nie wiadomo jaka jest historia Pacmana, ale mam wrażenie, że po prostu no, dostał to jakieś, nie wiem, ciekawe, że historii nie znam, trzeba poszukać. Dostał to tak jakiś programista. Dlaczego? Kto skrzywdził tą grę Też i z powodu dlaczego? czasu, po prostu dostał jakiś programista, no nie, bo E.T. programista jest dobrze znany, tak? Tak. I Pan generalnie- Warshaw? I generalnie raczej poważany, więc to Tak. jest dosyć złożone studium tragedii. Natomiast Pac-Man, nie znam tej historii, w sumie trzeba by poszukać może na jakiś odcinek. Kurde, Story. Wojtek, jak ty lawirujesz pomiędzy tymi wszystkimi. A, ten dostał już tego, już dostał ścigacza. No ale Tak, pięknie. No. Jakie Pac-Man jest każdy widzi, no ale naprawdę nie można się niczego doczepić. Mam ślicznie tutaj wcina. I w ogóle są kierunki wcinania jeszcze. W tamtej wersji kierunki miał wcinania? tylko, no, usta mu się wskazują kierunek A, jazdy. tam nie było? Nie, tam zawsze wcinał jedną stronę. Więc to jakaś Zwróciłem uwagi, tragedia no bo tak była. tam się to migocze. Tutaj mamy przykład naprawdę dobrze zrobionej. Nie wiem, czy te kreski tutaj oznaczają, czy to jest jakiś Wiesz co, mi się co ciekawe, że niektóre że te kreski się pojawiają w kilku grach, bo też były w sumie w Dig Dagu, ale tutaj też się udało zrobić całościowo. Aż tak kurde konkretnie nie kojarzę. Ale dobrze. Te kreski to może być wchodzenie z liczeniem kodu na ramkę. Kojarzysz ten efekt, że jak się nie zdąży, Tak, te liczenie linii. jak się nie zdąży wyliczyć rzeczy, to wchodzić na ramkę. O, jest nawet animacja tytułowa. Wow. O, w mordę jeżdżę. O, Można powiedzieć, że to jest intro animowany. Pierwsza gra z intro na Atari. rzadko naprawdę intra. Widać, że cokolwiek. chcieli tutaj. O, kurde. No sobie Jeszcze krążą wokół niego? Mordę jeżdżę. Chyba chcieli poprawić ten zniesmak po pierwszej wersji, ale już było za późno, już Coś zabili. można ustawiać. Co to jest? No Ilość tu rzeczy? poziomy trudności chyba. To są poziomy trudności na moje oko. Pewnie tak. Zobaczmy, czy będzie trudniej. W sumie tak akurat ciekawe, że gry na Atari 1600, tak prymitywnej konsoli, często miały bardzo dużo poziomów trudności i różnych wariantów rozgrywki. Na przykład, jeśli dobrze pamiętam, w tym Mario, które graliśmy przed chwilą, można było wyłączyć tą kulę upierdliwą. Czy jest trudniej? No nie wiem. To może coś innego? Nie, to chyba nie. Tutaj z tego co kojarzę z jakiegoś opisu, to w ten sposób są levele oznaczane. Chyba tak, bo tak w tej długo chyba też było. Dobra, no może nie masz tak dużej różnicy. Tak, to teraz to właśnie będzie przedstawiciel gier, które poznałem, ale już w czasach retro. Bo chyba na Atari 7800 trafił mi cię Cartridge Justem. I to chyba też dosyć znana gra. Pamiętam, że nawet w książce i chyba w filmie też Ready Player One odgrywa ważną Ona rolę. jest chyba tylko stamtąd znana, bo ja wiem, że ona jest. Ja znam ją z tego, że ma być znana, ale nigdy w życiu chyba w nią nie grałem. Tak. O, czemu nie? Aha, bo tu tak się gra, o Jezu. To łapie? Czy Tak, łap jajko. Łapać jajko. Jezus Gra ma Maria. bardzo ładną fizykę, bezwładności, tych strusi chyba. Aha, bo tu się lata skrzydełkami. No i można się zabić. Nie, to nie Się zabiłeś? lata, tak, zabiłem cię. Lata się skrzydełkami, okej, Nie wiem, ale może kierunek... Można się samą zabijać? A można, nie Ej, wiedziałem. czemu mnie zabiłeś? Chciałem Natomiast, upewnić się, że można się zabijać. natomiast, kurde, kierowanie w lewo i w prawo jest... Sam teraz zrobić. Musisz zaatakować... Czekaj, gdzie? Musimy zaatakować przeciwników. Nawet nie wiedziałem, że można samemu Oni są ze mną też czerwone walczyć. i złapać jajko. I złapać Ops, jajko. sorry. Nie, takie gra zbrodni. Które są przeciwnicy? Ja widzę, kim jest, ale ja nie za bardzo rozpoznaję kolorów. Ty jesteś żółty, a ja jestem taki byłeś- mniej fioletowy. zginąłeś, Aha, już tak. zginąłem, super. Jestem taki mniej fioletowy niż fioletowi przeciwnicy. Okej, rozumiem. Kurde. No nie jest prosta gra. Czy jest dobra? Chyba
jest dobra. Jest... Pamiętam coś podobnego na Pegasusa, takie balony się przebijało. Tak, To jest chyba podobna Tak. mechanika, aczkolwiek tutaj Ale grajmy koopowo, co? Przynajmniej spróbujmy. musisz zginąć, bo ja już nie żyję. A, to nie byłeś ty. Ja już jestem martwy. No to czekaj chwilę. O matko, hamulec. Jakie difficulty masz ustawione? A, nie wiem, czy to Na B miałeś, nie no, okej, dobra. w ilu grach te przełączniki w ogóle działają. Nie wiem. No bo Chyba zginąłeś- i nie żyje. VT działają. z tego, No co i ty wiem. działają. Próbowałem ostatnio zagrać IT na live, ale już zapomniałem jak się gra. Masakra. A mieliśmy odcinek o IT, taki normalny? Nie wiesz co, chyba z 4. Ja kiedyś grałem kiedyś, zrobiłem odcinek, też chyba robiłem przejście, a tak dawno temu to było, że podejrzewam, że już nikt nie pamiętam, że możesz spokojnie zrobić. W ogóle jest taka teoria, że powinniśmy teraz remake'i wszystkich odcinków robić. W sensie... No jeszcze raz Powtórki. to samo, powtórki. O, udało mi się. O, jajo ucieka! Gonię, Wojtek. Biorąc pod Ej, uwagę, nie zabijaj mnie, tylko miałeś jajo uratować. biorąc pod uwagę, jak zmieniała się grupa widzów, a raczej się nie wraca do starych Nie, filmów, nie. to całkiem Spokojnie możliwe. można jeszcze raz robić. No dobra, ale mieliśmy Justa oceniać. A ta gra była śmieszna, bo tytuł znaczy lanca, ale tak naprawdę zabije się nie lancą, a dupą strusia. Dupą. Co to Ale jest? on trzyma lancę ten koleś, rzeczywiście. Tak, ale- Latający struś ale z lanca ziomkiem na bezużyteczna. plecach, który trzyma lancę. No i cóż, tutaj można powiedzieć, że rzeczywiście może ten problem kolorów, Ja jednokolorowych powiem Ci, sprite'ów. Wojtek, tak, Ty pewnie powiesz, że to jest dobra gra, a ja Ci powiem, że sama gra jest do dupy. Więc pewnie dobra konwersja gry, którą ja uważam, że jest zbidna. no można O, udało mi się. A jajko uciekło. dyskutować o samej grze, natomiast też graficznie właśnie problem zorientowania się, gdzie jest. Też tutaj ta grafika akurat troszkę utrudnia Dziwne życie. są te, że te strusie, masz 127 kolorów palu i kurde, wszystkie strusie mają taki sam tak. kolor jak i drugi przeciwnik. Dlaczego? Kto o tym zdecydował? No więc to Gdzie może, byli rodzice? więc to może nie jest optymalnie. A, teraz lawa jest tutaj, widzisz? Gdzie? Tutaj, Aha, znaczy brak podłogi. tak. Tak już zginąłem, więc Teraz zobaczę, czy lawa działa? Działa. działa. No, jak mówię, konwersja nie jest optymalna, chociaż zła też nie jest. A ładnie biegają te tamte. Tak, no sama gra, Strusie. trzeba na pewno się wciągnąć, nie jest to gra taka od razu siadasz i jest zajebiście. No dobra, zróbmy jeszcze w takim razie taki eksperymencik, ale któraś wersja działała, Wow. bo przed chwilą włączyłem. Nie jest to gra, którą jakoś szczególnie znam. Kurde, Olek. Nie jest to gra, którą szczególnie znam i szczególnie lubię, ale zrobiła mi wrażenie techniczne. Czyli Battlezone. Gra, która w oryginale była wektorowa. No tutaj wiadomo, że wektorowa nie byłaby chyba najlepszą opcją. No, ale muszę powiedzieć, że First wygląda person naprawdę shooter. dobrze. To jest jedna z tych gier, które w NTSC wyglądają lepiej, bo NTSC ma, tak jak mówiłeś, 256 kolorów, a PAL ma chyba tylko 120 tam kilka, gdzie tutaj jest trochę mniej cieniowania. A teraz gramy w palu, tak? Teraz gramy w PAL-u, dlatego jest mniej pięknie ten shooter. Efekt mi się bardzo podoba. Właśnie już w dobry. pierwszej chwili No. myślę, że konsola się zepsuła. A to jest piękny efekt. I tak się cieszę, bo chyba w Sekamie chyba 8 kolorów w ogóle. Nice. Znaczy sam gameplay tej gry mnie jakoś nie porywa, nie wiem do końca jak tutaj. Ale graficznie robi Dobra, wrażenie. tak, no ale nie wiem, czy nie Prawie jest 3D, jedna z można ładniejszych gier, tak, z naprawdę porządną perspektywą 3D. Więc myślę, że to będzie element podsumowania. No, tak naprawdę no, chciałem pokazać, ale właśnie tu z problemów technicznych, palowo, NTS-owych, żeby to Wam zgrabować, odpuściliśmy Zaxona, który jest akurat nieudaną konwersją. No ale tam jest kwestia tego izometrii, której naprawdę nie dało się tutaj odtworzyć. Natomiast, no co, jaki wniosek tutaj, Borg, jak oceniasz gry na Atari 2600? Tak jak zwykle, Zawsze czyli dobre. zawsze bardzo dobrze. Nie, są, na szczęście jest dużo gier na Atari 2600, które się bronią i te, które pokazałeś, to w większości się broniły i to nawet całkiem dobrze. Z tym biednym wyjątkiem Pac-Mana, bo to po prostu jest jakiś
Nie, na Atari 2600, jeśli ktoś miał czas, serce, to potrafił naprawdę dobrą grę zrobić, a czasami się szli na jakieś takie skróty i dlatego nie wychodziły te gierki dobrze. No bo to nie było proste, tak? No bo ta konsola Nie była proste. sprzętowo zaprojektowana do klonów Ponga. Tak, to miał być Pong. Chociaż tu nie ma nigdy, Pong nigdy nie wyszedł, to jest śmieszne. To jest w ogóle Ale śmieszne. tak, na to temat to inny odcinek, ale naprawdę w budowie, w architekturze konsoli są bardzo wprost widać, do czego to miało być, a twórcy robili z tym cuda, no, tylko że trzeba było się Napracować, postarać, no. tak? W assemblerze po prostu robić cuda. Natomiast od razu Was uprzedzę, jeśli po tym odcinku macie wrażenie, że gry na Atari 2600 są dobre i weźmiecie sobie dowolne gry przypadkowe, Nie, no to się możecie naprawdę poparzyć. Tak. Na tą grę wyszło z 1000 gier, z czego prawdopodobnie 900 jest strasznym, okrutnym szrotem, a pozostałe 100 da się grać. dokładnie, dlatego tutaj wygląda tak dobrze, no bo po pierwsze wybraliśmy gry, które wiemy, że były dobre w oryginale, więc jedynie Nie dojrze, że pomysł na grę jest sensowny, Tak. tylko może konwersja się konwersją popsuć. mogli. Tak. A widać, że z konwersjami nie było wcale źle. No to też nie były zaraz złożone gry, trzeba pamiętać, no to ciągle są w zasadzie produkcje arkadowe, tak? A nie Jednoekranowe takie. jednoekranowe, no więc oczywiście jeszcze może pokażemy w innym odcinku bardziej zaawansowane gry. Natomiast no po prostu na Atari jest dużo dobrych gier, chociaż pewnie gdyby policzyć procent, to nie wiem, czy to nie no pewnie jak wszędzie, chociaż tu Mi się wydaje, że jak wszędzie, tylko tutaj okrutność jest naprawdę okrutna. Tak, Tutaj tak. tą okrutność naprawdę widać, jak się włączy okrutną Jeśli grę. jest zła gra, to jest naprawdę jest zła. naprawdę zła. A może nie ma tak wielu przeciętnych gier jak tak. na nowsze platformy. No ale ogólnie w wypadku dobrych gier naprawdę, jak się dobrze wyselekcjonuje gry, no to jest w co grać na długie godziny i nie dajcie się razić od pierwszej okrutności. Pozdrawiamy Was, Borg, Frabi, Retrogralnia. retrogralnia.